Cześć wszystkim! Dzisiaj poruszymy temat zakazu sprzedaży napojów energetycznych dla nieletnich, który obowiązuje w naszym kraju, w Polsce od 1 stycznia 2024 roku. Temat mocno kontrowersyjny, zajmuję się nim już trochę po czasie. Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, czym są napoje energetyczne. Są to napoje, które zawierają składniki takie jak kofeina, tauryna i cukier. Wszystko to w połączeniu ze sobą sprawia, by nasz mózg został pobudzony, by nie chciało nam się spać, byśmy byli bardziej skupieni i gotowi do działania. Przeanalizujmy sobie wszystkie składniki. Pierwszym z nich głównym jest kofeina. Jest to naturalny stymulant występujący w wielu roślinach. Charakteryzuje się wydzielaniem dopaminy i adrenaliny, przez co czujemy się bardziej energiczni, gotowi do działania. Powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi oraz wzrost tętna. Normy sugerowane przez Johns Hopkins Medicine dla dzieci w wieku od lat 4 do 6 to 45 mg na dzień, od lat 7 do 9 to 62,5 mg na dzień, 10 do 12 roku życia 85 mg na dzień, a ostatnia grupa od 12 do 18 roku życia od 85 do 100 mg. Dla dorosłego jest to 400 mg na dzień. Kofeina nie jest jedynie dostępna w energetykach, jest też dostępna w kawie, mniej więcej w 250 ml kawy, czyli w takiej jednej szklance jest 50 mg kofeiny, w czekoladzie, w 50 gramach czekolady jest od 10 do 30 mg kofeiny. Przechodząc do następnego składnika, jest nim tauryna. Jest ona zawarta w różnych preparatach, nawet dla niemowląt. Nie ma badań za dużo na ten temat, jak używanie jej wśród dzieci i młodzieży wpływa na ich rozwój. W połączeniu z kofeiną może wzmacniać efekt pobudzenia organizmu. Ostatnim składnikiem jest cukier. Nie powiem za dużo na ten temat, gdyż nawet można sobie wziąć energetyka zero, czyli bez cukru i w sumie omijamy problem cukru, więc nie do końca wydaje mi się, że to jest zasadne poruszać tutaj. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć na temat cukru, to może sobie wyszukać jakiś film na YouTubie, wszędzie jest tego dużo naprawdę. Poruszę jeszcze kwestię negatywnych skutków nadużywania energetyków. Jest to na pewno rozdrażnienie, brak możliwości skupienia, problemy ze snem, ale takie najgorsze bym powiedział, że są choroby ze strony układu sercowo-naczyniowego. Wśród dzieci może nawet dojść do złego rozwoju tego układu, czyli serce może się na przykład źle rozwijać, dlatego że było to nadużywane. Ale oczywiście kluczowe słowo tu jest nadużywane. Mając za sobą tę warstwę teoretyczną, przejdźmy do dyskusji na temat tych przepisów wprowadzonych. Możemy przyjąć dwojakie podejście. Pierwsze będzie Johna StuartaIlla, który uważa, że możemy robić coś, dopóki nie szkodzimy innym, czyli państwo może dawać tylko takie przepisy, które regulują to w ten sposób, że ja na przykład nie mogę skrzywdzić drugiej osoby, ale sam siebie mogę skrzywdzić, no bo to już jest moja wolność, tak? To, co ja dostałem jakby w spuściźnie, będąc człowiekiem, takie moje moralne prawo do zrobienia ze swoim życiem to, czego chcę. Jest też drugie podejście Johna Rousseau, który sugerował, że wspólnota jest ważniejsza niż indywidualna jednostka i jeżeli na przykład zdrowie publiczne jest na szali, to państwo ma prawo wprowadzać takie regulacje, które sprawiają, że będzie nam po prostu wszystkim lepiej. Jest to taka trochę komunistyczna wizja świata. Powinniśmy się zastanowić, w jakim świecie chcemy żyć. Musimy wziąć pod uwagę kilka ważnych rzeczy, na przykład to, że politycy często prowadzą grę polityczną i tak naprawdę wprowadzają coś niekoniecznie dlatego, że oni mają wiedzę na ten temat, myślą, że to będzie dobre albo niedobre. No dlatego, że po prostu 16-latek może sobie wypić energetyka, nawet codziennie, małego Tigera, który ma powiedzmy 32 mg kofeiny na 100 ml, czyli wypije 60, a norma to jest 100, więc nie przekroczy normy kofeiny, więc tak naprawdę bezpieczna dawka będzie zachowana, więc nie jest to tak, że każda dawka energetyka stanowi truciznę, a to prawo pokazuje, jakby tak było. Były jakieś zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, żeby uregulować ten rynek rzeczywiście, bo to może być problem. Zachęcali do pochylenia się nad tym sprawą. Oczywiście w Wielkiej Brytanii, w Niemczech też są prowadzone prace na ten temat, dyskusje społeczne są przeprowadzane, aczkolwiek nikt tak szybko nie wprowadza takiego prawa, dlatego że to wymaga dyskusji
Jeżeli już jest rozpatrywane, to raczej od 16 roku życia, bo w Polsce na przykład mamy taki paradoks, że osoba, która ma 17 lat, może już odpowiadać za siebie przed sądem oczywiście, nie rodzinnym, tylko już sąd nie dla nieletnich, tylko przed sądem takim jak osoba, która ma 35 lat, czyli jest w stanie podjąć za siebie odpowiedzialność w perspektywie prawnej, ale nie może wypić napoju energetycznego, który tak naprawdę nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie, jeżeli zachowa umiar. Problemem nie jest spożywanie samych napojów energetycznych, a spożywanie ich w nadmiernej ilości. Powstaje więc pytanie, po co ktoś tak szybko wprowadzał taki przepis? Wytłumaczeniem dość prostym może być cel polityczny. Zwyczajnie partia polityczna czy rząd chce kreować swój wizerunek jako obrońcę najmłodszych, ociepla to wizerunek tych, którzy rozporządzają, a ludzie ciężko im się będzie sprzeciwić, no bo jak to nie chcesz walczyć o zdrowie swoich najmłodszych, nie zależy ci na dzieciach, no tak można by dać kontrargument każdej tutaj opcji politycznej, która stwierdziłaby, że nie jest za tym przepisem. Co za tym idzie, można by to uznać za pewną formę populizmu. Zamiast zakazu powinniśmy stawiać na edukację, po prostu rzetelnie pokazywać ludziom, jak to wygląda i jakie skutki zdrowotne może to mieć. Nikt tak naprawdę władzy nie dał moralnego prawa, żeby rozporządzać naszym życiem. Jesteśmy wolnymi jednostkami, urodziliśmy się na ziemi. Nie ma boskiego prawa, który nadawałby możliwość rozrządzania naszym życiem, przez co powinniśmy sami decydować, a w przypadku dzieci powinniśmy zostawić kompetencje dla rodziców. Co wy sądzicie na ten temat? Czy ten zakaz jest słuszny, czy powinien być, czy może powinniśmy z niego się wycofać i go odrzucić? Ja wam dziękuję za uwagę. Do następnych odcinków. Zostawcie lajka, suba, żeby więcej materiałów mieć na tym kanale. Cześć, hasta la vista.